Są gry, które dają ci wolność, pokazują mapę, dają wybory, pozwalają robić co chcesz i masz wrażenie, że wszystko zależy od ciebie, ale prawda jest trochę inna, bo są też gry, które ani razu nie mówią ci co masz zrobić, a mimo to prowadzą cię dokładnie tam, gdzie chcą, bez strzałek, komunikatów, zmuszania, po prostu sprawiają, że sam podejmujesz te decyzje. I nawet przez chwilę nie myślę, że coś tu jest ustawione. W tym materiale pokażę wam 10 gier, które dają ci iluzję kontroli, ale tak naprawdę sterują tym, jak grasz, co czujesz i co wybierasz. I najlepsze jest to, że większość ludzi nawet tego nie zauważa. The Last of Us Part 2. Pin her down! Get off me! Get her hand! Get the fuck off me! You got her! Look, you got her! Okay? You're gonna fucking die! Joel, get up. Joel, fucking get up! Please stop! Please don't shoot! Joel, please get up! No! I'll fucking kill you! Gra, która nie daje ci wyboru, ale sprawia, że czujesz jakbyś go miał i to boli najbardziej. Ta gra robi coś bardzo dziwnego, nie daje ci wyboru, a mimo to przez większość czasu jesteś przekonany, że wszystko co robisz to twoja decyzja i właśnie dlatego ta gra działa tak mocno. Wyobraź sobie świat po upadku cywilizacji, brudny, brutalny, gdzie ludzie walczą nie tylko o przetrwanie, ale o to, żeby mieć rację i w tym wszystkim dostajesz historię o zemście, nie takiej filmowej, tylko takiej, która powoli zjada człowieka od środka. Na początku wszystko wydaje się proste, masz cel, masz powód i masz emocje, które pchają cię do przodu i nawet przez chwilę się nie zatrzymujesz, bo to ma sens. Gra bardzo sprytnie ustawia cię w jednej perspektywie, pokazuje tylko kawałek obrazu i daje ci dokładnie tyle, żebyś uwierzył, że robisz słusznie i nie czujesz, że ktoś cię prowadzi. Czujesz, że to twoje decyzje. Idziesz dalej, wchodzisz coraz głębiej i nawet nie zauważasz, kiedy zaczynasz się w to naprawdę angażować. W pewnym momencie już nie grasz, jesteś w środku tej historii i wtedy coś zaczyna się sypać. Nie spektakularnie, nie od razu, tylko tak, że na początku nawet nie wiesz, że już jest inaczej. Bo gra zaczyna pokazywać więcej, inny kontekst, inne spojrzenie i nagle pojawia się myśl, czekaj, coś tu się nie zgadza. I to jest ten moment, w którym robi się niewygodnie, bo ty nadal idziesz do przodu, nadal robisz swoje, ale już nie masz tej samej pewności. Zdarza się, że na sekundę się zatrzymasz i masz moment zawahania. I mimo to robisz to dalej. Nie dlatego, że gra ci każe, nie dlatego, że nie masz wyboru na ekranie, tylko dlatego, że jesteś już w to wciągnięty i wtedy dociera do ciebie coś, co zostaje na długo. To nie była historia, którą tylko obserwowałeś. To była historia, w której brałeś udział, nawet jeśli nie miałeś kontroli. I właśnie na tym polega siła tej gry, nie na wyborach, nie na mechanikach, tylko na tym, jak prowadzi twoje emocje dokładnie tam, gdzie chce. Po wszystkim nie masz klasycznego, ale to było dobre. Masz raczej coś w stylu to było mocne i trochę niewygodne. I najgorsze jest to, że gdybyś miał przejść to jeszcze raz, jest duża szansa, że zrobiłbyś dokładnie to samo. No a po latach to nie jest gra dla odhaczenia, to jest gra, która zostaje w głowie nawet jeśli nie wszystko ci się w niej podobało. Co do plusów, mocna, bezkompromisowa historia, świetne prowadzenie emocji i zapada w pamięć. Minusy, brak realnych wyborów, ciężki klimat i nie każdemu podejdzie tempo. A dla kogo? Dla ludzi, którzy chcą poczuć historię, a nie tylko ją przejść. Mieliśmy grę, która prowadzi cię emocjonalnie i sprawia, że czujesz, jakbyś podejmował decyzję. To teraz coś zupełnie innego. Gra, która daje ci ogromną swobodę, ale bardzo sprytnie ustawia świat tak, żebyś i tak robił dokładnie to, co zaplanowali twórcy. Red Dead Redemption 2.
on, brother. Let's go. Give me a second. Come on. Push, Arthur. Thank you. Arthur! Come on, Arthur. Let's go. Well, what about the money? Abigail gave me the key. I head down there, I'm dead in 5 minutes. I got a family. That's more important. Maybe you're right, but You want the money? You head down. I gotta go to my family. I'm coming with you. I'm gonna get you out of this bullshit. If it's the last goddamn thing I do. Gra, która daje ci wolność, ale bardzo sprytnie sprawia, że i tak robisz dokładnie to, co ona chce. Ta gra daje ci wszystko. Otwarty świat, wolność, możliwość robienia co tylko zechcesz. I przez większość czasu jesteś przekonany, że to ty decydujesz, kim jesteś w tej historii. Wcielasz się w Artura Morgana, członka gangu na Dzikim Zachodzie. Świat powoli się zmienia, cywilizacja wchodzi tam, gdzie kiedyś rządziła wolność, a ty jesteś gdzieś pośrodku tego wszystkiego. I od samego początku gra daje ci luz. Możesz robić misje, możesz je ignorować, możesz jeździć konno, godzinami polować, eksplorować. Totalna swoboda. I właśnie tu zaczyna się manipulacja, bo niby masz wybór, ale świat jest zbudowany tak, żebyś sam chciał robić konkretne rzeczy. System honoru. Pomagasz komuś, jesteś dobry. Rabujesz, jesteś zły. Proste? No, tylko że nie do końca, bo gra bardzo subtelnie nagradza cię za konkretne zachowania. Dialogi się zmieniają, postacie reagują inaczej, niektóre sceny mają zupełnie inny wydźwięk i zaczynasz grać pod to. Nie dlatego, że musisz, tylko dlatego, że chcesz zobaczyć efekt. Misje, drugi poziom. Masz wrażenie, że masz wybór, ale spróbuj zrobić coś po swojemu. Gra bardzo szybko cię sprowadzi na właściwe tory. Nie możesz za bardzo odbiegać od scenariusza i nie możesz rozwiązywać sytuacji na swój sposób i nagle ta wolność ma granice. Ale najważniejsze dzieje się gdzie indziej, w relacjach, w dialogach i w tym, jak zaczynasz patrzeć na Artura. Bo gra powoli buduje w tobie określone emocje, nie narzuca ich, tylko je sugeruje. I zaczynasz się przywiązywać, zaczynasz rozumieć pewne rzeczy i zaczynasz patrzeć inaczej na to, co robisz. I nawet nie zauważasz momentu, w którym przestajesz grać dla zabawy i zaczynasz grać dla tej historii. Moment przełamania, kiedy orientujesz się, że niby masz wolność, ale twoje decyzje i tak idą w jednym kierunku, bo gra cię tam prowadziła od początku i robi to tak dobrze, że nawet nie masz z tym problemu. A efekt? Czujesz, że to twoja historia, twoje decyzje i twoja droga, mimo że była bardzo precyzyjnie zaplanowana. Na po latach Red Dead Redemption 2 to jedna z najlepszych iluzji wolności w grach, bo daje ci dużo, ale jeszcze więcej sugeruje. Plusy: żywy, realistyczny świat, świetne budowanie relacji i subtelna narracja. Minusy: ograniczenia w misjach, wolne tempo dla niektórych, no i czasami zbyt filmowe. A dla kogo? Dla ludzi, którzy lubią wsiąknąć w świat gry i poczuć, że są jego częścią. Dobra, mieliśmy grę, która daje ci wolność, ale bardzo sprytnie ustawia twoje decyzje, to teraz coś jeszcze ciekawszego, gra, która daje ci wybory wprost, ale i tak często prowadzi cię do tych samych konsekwencji. Wiedźmin 3 Dziki Gon.
Gra, która daje ci wybory, ale bardzo sprytnie ukrywa, jakie naprawdę będą ich konsekwencje. Ta gra daje ci wybór, prawdziwy, dialogi, decyzje, konsekwencje i przez większość czasu jesteś przekonany, że kontrolujesz historię. Wcielasz się w Geralta, łowcy potworów, który przemierza świat pełen polityki, konfliktów i bardzo szarych moralnie sytuacji. I tu rzadko kiedy coś jest dobre albo złe. Najczęściej masz do wyboru mniejsze zło albo inne mniejsze zło. Na początku wszystko wygląda klasycznie. Masz dialogi, masz opcje, wybierasz i myślisz, no dobra, to była moja decyzja. Gra daje ci poczucie kontroli, bo faktycznie wybierasz, ale to, czego nie widzisz, to skutki. I tu zaczyna się cała magia, bo Wiedźmin 3 nie zawsze pokazuje ci od razu, co zrobiłeś. Czasami efekt przychodzi później, czasami dużo później, a czasami w zupełnie innym miejscu. No i nagle łączysz fakty, czekaj, to przeze mnie? No i moment przełamania, kiedy zaczynasz rozumieć, że twoje decyzje miały sens w tamtym momencie, ale niekoniecznie prowadzą tam, gdzie się spodziewałeś. I to jest klucz, bo gra nie manipuluje tym, co wybierasz, manipuluje tym, czego nie wiesz. Nie masz pełnego obrazu. Nie znasz wszystkich konsekwencji, wszystkich motywacji i wszystkich faktów, ale i tak musisz wybrać. I robisz to najlepiej, jak potrafisz. I potem przychodzi rzeczywistość, efekty twoich decyzji, nie zawsze takie, jakie chciałeś, nie zawsze takie, jakie planowałeś, ale zawsze twoje. I to zostaje, bo czujesz odpowiedzialność, nie dlatego, że gra cię zmusiła, tylko dlatego, że to ty wybrałeś. A najlepsze, czasami nie ma dobrego rozwiązania i gra daje ci to odczuć, bez komentowania, bez oceniania, po prostu pokazuje skutki. A efektem jest to, że zaczynasz wątpić w swoje decyzje, w swoje podejście i to jest dokładnie to, co ta gra chce osiągnąć. A po latach Wiedźmin 3 to jedna z tych gier, gdzie wybory naprawdę mają znaczenie, ale nie zawsze takie, jakiego się spodziewasz. Plusy, realne konsekwencje decyzji, świetne napisane questy, moralna szarość. Minusy, nie zawsze jasne skutki wyborów, może frustrować i czasami brak dobrego rozwiązania. A dla kogo? Dla ludzi, którzy lubią podejmować decyzje i żyć z ich konsekwencjami. Mieliśmy grę, która daje ci wybór, ale nie mówi ci, do czego on prowadzi. To teraz coś jeszcze ciekawszego. Gra, która pokazuje ci wybory bardzo jasno, ale i tak prowadzi cię emocjonalnie tam, gdzie chce. Detroit Become Human. Gra, która daje ci wybory na każdym kroku, ale bardzo sprytnie przewiduje, co z nimi zrobisz. Ta gra od samego początku mówi wprost: twoje decyzje mają znaczenie. I wiesz co? To prawda, ale nie do końca tak, jak myślisz. To historia o androidach, które zaczynają odczuwać coś więcej niż tylko wykonywanie poleceń. Śledzisz kilka postaci, każdą z innym problemem, inną sytuacją i każdą możesz prowadzić inaczej. Masz wybory, dużo wyborów. Dialogi, decyzje, szybkie reakcje. Wszystko zależy od ciebie, przynajmniej tak się wydaje. Na początku jesteś pod wrażeniem, bo faktycznie gra reaguje, zmieniają się sceny, zmieniają się relacje i postaci mogą przeżyć albo nie. Czujesz kontrolę i zaczynasz grać po swojemu. Budujesz swoją wersję historii, swoją narrację i to działa. Ale tu jest haczyk, gra już wcześniej przewidziała większość tego, co zrobisz. System ścieżek. Po każdym rozdziale widzisz drzewko wyborów i nagle okazuje się, że to nie były pojedyncze decyzje, to były ścieżki. I niektóre z nich są bardzo oczywiste, niektóre prowadzą w konkretne miejsca, a niektóre są bardziej naturalne dla większości graczy i właśnie tam trafiasz. Moment przełamania, kiedy zaczynasz widzieć, że twoje decyzje były twoje, ale zakres tych decyzji był zaplanowany i to nie jest minus, to jest design. Gra daje ci wybory, ale jednocześnie prowadzi cię tak, żebyś wybrał coś w jej klimacie. Emocjonalna manipulacja, bo wybory nie są neutralne. Jedne są bardziej empatyczne, inne bardziej chłodne i gra bardzo dobrze wie, co większość ludzi wybierze i zaczynasz grać sercem. I tu jest klucz, bo kiedy grasz emocjonalnie, jesteś najbardziej przewidywalny, a gra to wykorzystuje. A efektem tego, masz wrażenie, że to twoja historia, twoje decyzje, twoje zakończenie. Mimo, że ktoś wcześniej rozpisał wszystkie możliwe drogi.
No a po latach Detroit Become Human to jedna z najlepszych iluzji wyboru w grach, bo daje ci dużo swobody, ale jednocześnie trzyma cię w bardzo konkretnych ramach. Plusy: duża liczba wyborów, różne ścieżki fabularne, silny nacisk na emocje. Minusy: ograniczony zakres decyzji, momentami przewidywalność, bardziej interaktywna historia niż gra. A dla kogo? Dla ludzi, którzy lubią historie oparte na wyborach i emocjach. No dobra, mieliśmy grę, która daje ci wybory, ale tak naprawdę prowadzi cię w zaplanowanych ramach, to teraz coś jeszcze ciekawszego. Gra, która daje ci ogromną swobodę budowania postaci, ale bardzo sprytnie kieruje tym, jak grasz i kim się stajesz. Cyberpunk 2077. Gra, która pozwala ci stworzyć własną postać, ale bardzo subtelnie kieruje tym, kim się stajesz. Ta gra daje ci iluzję pełnej kontroli już na starcie. Tworzysz postać, wybierasz tło, budujesz styl i masz wrażenie, to będzie moja historia. Trafiasz do Night City, miasta, które wygląda jak spełnienie marzeń, dopóki nie zobaczysz, jak naprawdę działa. To świat, gdzie wszystko ma swoją cenę, nawet ty, i od początku możesz grać jak chcesz, cicho, agresywnie, technicznie, pełna swoboda. I to działa. Przez pierwsze godziny naprawdę czujesz, że masz kontrolę. Budujesz postać, testujesz podejścia, wchodzisz w ten świat na własnych zasadach. Ale gra robi coś sprytnego. Zaczyna ci podsuwać rzeczy. Lepszy sprzęt pod konkretny styl. Misje, które nagradzają określone podejście. Dialogi, które lepiej brzmią w jednej wersji niż w innej. I nawet nie zauważasz, kiedy zaczynasz się dostosowywać. A moment przełamania to kiedy łapiesz się na tym, że grasz trochę inaczej niż chciałeś na początku. Nie dlatego, że musisz, tylko dlatego, że tak jest bardziej opłacalnie. I nagle twoja postać przestaje być w 100% twoją. System, który cię prowadzi, bo gra nie blokuje innych opcji, ona je po prostu robi mniej wygodnymi i ty sam wybierasz to, co działa najlepiej. I to jest manipulacja, nie zabiera ci wyboru, tylko ustawia go tak, żebyś sam wybrał optymalną drogę. Historia też to robi, relacje, dialogi, sposób prowadzenia fabuły, wszystko delikatnie pcha cię w konkretną stronę i nawet jeśli próbujesz grać inaczej, świat bardzo często odpowiada tak, żebyś wrócił na główny tor, a efektem, masz wrażenie, że to twoja historia, twój styl, twoja postać, ale bardzo dużo rzeczy zostało ustawionych wcześniej. No a po latach Cyberpunk to świetny przykład gry, która daje ogromną swobodę, ale jednocześnie bardzo sprytnie wpływa na twoje decyzje. Plusy: duża swoboda budowania postaci, różne style gry, świetny klimat świata. Minusy: nie wszystkie style są równie opłacalne, czasami iluzja wyboru i nierówne systemy. A dla kogo? Dla ludzi, którzy lubią tworzyć własny styl gry i testować, jak świat na niego reaguje. No a skoro mieliśmy grę, która pozwala ci stworzyć postać, ale subtelnie wpływa na to, jak nią grasz, to teraz coś jeszcze innego. Gra, która daje ci wybory dialogowe i różne drogi, ale bardzo często prowadzi cię do podobnych efektów. Assassin's Creed Odyssey. Hey! Shitface! Get down here! Cyclops got a message for you. Tell your boss he can stick it. That's for last week! Malaka! Gra, która daje ci wybory i różne ścieżki, ale bardzo często sprowadza wszystko do jednego kierunku. Ta gra od początku mówi, twoje decyzje mają znaczenie. No i masz dialogi, wybory, masz różne podejścia i wszystko wygląda jak klasyczny RPG.
Więc trafiasz do starożytnej Grecji, wcielasz się w najemnika i wchodzisz w świat pełen konfliktów, polityki i rodzinnych dramatów. Masz swoją historię, ale też setki mniejszych decyzji po drodze. I na początku naprawdę czujesz, że masz wpływ. Bo wybierasz dialogi, decydujesz jak rozwiązać sytuację, możesz być brutalny albo bardziej ludzki i to działa, ale po czasie zaczynasz zauważać coś dziwnego. Wybory, które prowadzą do podobnych miejsc. Nieważne co powiesz, nieważne jak zareagujesz, bardzo często kończysz w podobnym punkcie. Może inaczej wygląda rozmowa, może ktoś powie coś innego, ale efekt końcowy bywa bardzo zbliżony. A moment przełamania, kiedy orientujesz się, że twoje decyzje zmieniają drogę, ale nie zawsze zmieniają cel. No i zaczynasz się zastanawiać, czy ja naprawdę coś zmieniam? Bo gra nie blokuje cię wprost, nie mówi tego nie możesz, ona po prostu prowadzi historię tak, żeby wracała na główny tor i robi to subtelnie. Dialogi, masz wybór odpowiedzi, jedne bardziej agresywne, inne spokojniejsze, ale często prowadzą do tego samego. I zaczynasz to wyczuwać, widzisz schemat, zaczynasz przewidywać. I twoje decyzje przestają być emocjonalne i zaczynają być po prostu praktyczne. No a efekt, masz wrażenie, że wybierasz, ale gdzieś z tyłu głowy czujesz, że gra i tak doprowadzi cię tam, gdzie chce. A po latach Assassin's Creed Odyssey to przykład gry, która daje dużo wyborów, ale nie zawsze daje pełną kontrolę nad ich skutkami. Plusy, dużo decyzji i dialogów, duży świat, różne podejścia do sytuacji. Minusy, często podobne rezultaty, iluzja wyboru i powtarzalnych schematów. A dla kogo? Dla ludzi, którzy lubią RPG i podejmowanie decyzji, nawet jeśli nie wszystkie mają ogromne znaczenie. Mieliśmy grę, która daje wybory, ale bardzo często sprowadza wszystko do jednego toru, to teraz coś jeszcze bardziej bezczelnego. Gra, która niby daje ci wolność, ale i tak naprawdę od początku prowadzi cię dokładnie tam, gdzie chce. Far Cry 5. I'm a liar, a manipulator, that I poison people's minds. Well, let me tell you a different story, a true story. He gave her hope and confidence. The Father showed her how special she was. She was full of love and life. He gave her a new family, one that accepted her just as she was. The young woman no longer wished to die. She had been given purpose. One day, the Father brought her here. The Father kept his word. The path to Eden is clear to those who have faith. Walk the path. Gra, która daje ci otwarty świat i wolność, ale w kluczowych momentach po prostu mówi: teraz robisz to. Ta gra na początku daje ci bardzo prosty sygnał. Rób co chcesz. Masz otwarty świat, masz mapę pełną aktywności i masz wrażenie, że możesz podejść do wszystkiego po swojemu. I faktycznie przez długi czas to działa. Trafiasz do Hope County, miejsca opanowanego przez sektę. Twoim zadaniem jest rozbić jej struktury, przejąć kontrolę nad regionem i rozprawić się z jej przywódcą. Brzmi jak klasyczny Far Cry. I tak też się zaczyna. Eksplorujesz, robisz misje, odbijasz posterunki, pełna swoboda, ale bardzo szybko zaczyna się dziać coś dziwnego. System postępu. Nie przechodzisz historii liniowo. Budujesz opór. Robisz rzeczy w świecie i zapełniasz pasek. I kiedy ten pasek osiąga określony poziom, gra mówi stop. Przymusowe momenty fabularne. Nieważne gdzie jesteś, nieważne co robisz, gra cię zatrzyma. Zostajesz porwany, odcięty od kontroli, wrzucony w konkretną scenę i nie masz na to wpływu. Moment przełamania, kiedy orientujesz się, że ta wolność była tylko do czasu, dopóki gra nie uzna, że czas na fabułę.
I to jest dziwne uczucie, bo przez większość czasu masz luz, a potem nagle teraz robisz to, co my chcemy. I to się powtarza. Zbierasz progres, gra cię zatrzymuje, wraca do swojej historii. I znowu oddaje ci kontrolę. Manipulacja, bo to nie jest brak wolności. To jest wolność na smyczy. Możesz robić co chcesz, ale tylko do momentu. A efekt? Masz wrażenie, że grasz po swojemu, ale gdzieś z tyłu głowy czujesz, że gra i tak decyduje, kiedy i co się wydarzy. A po latach Far Cry 5 to przykład gry, która daje wolność, ale bardzo wyraźnie pokazuje, gdzie ona się kończy. Plusy: otwarty świat, duża swoboda eksploracji, ciekawy klimat. Minusy: przymusowe momenty fabularne, utrata kontroli w kluczowych momentach i może wybijać z imersji. A dla kogo? Dla ludzi, którzy lubią otwarte światy, ale nie przeszkadza im, że gra czasem przejmuje stery. Mieliśmy grę, która daje ci wolność, ale odbiera je dokładnie wtedy, kiedy chce. To teraz coś bardziej subtelnego, gra, która daje ci narzędzia, systemy i możliwości, ale bardzo sprytnie wpływa na to, jak z nich korzystasz. Watch Dogs 2. Hello? Whose phone is this? It's your new phone. Where's my phone? In the ocean, where you threw it, I think. I don't remember. I was pretty smashed. Look, meet us at the hackerspace. Where? Check your pics and figure it out. Okay, come on. Get the fuck Yo, whose place am I in? Gra, która daje ci pełen arsenał możliwości, ale bardzo sprytnie sprawia, że wybierasz jedną drogę. Ta gra na pierwszy rzut oka daje ci wszystko. Hakowanie, bronie, gadżety, różne podejścia do misji i masz wrażenie, mogę grać jak chcę. Wcielasz się w hakera działającego w nowoczesnym mieście, gdzie wszystko jest połączone kamerami, systemami, ludźmi, a twoim głównym narzędziem nie jest broń, tylko kontrola nad otoczeniem. I od początku możesz robić wszystko. Możesz wejść na pełnej agresji, możesz się skradać, możesz nawet nie wchodzić do środka, tylko rozwiązać wszystko zdalnie. Pełna wolność. Ale po kilku godzinach zaczynasz zauważać coś ciekawego. Gra cię delikatnie prowadzi. Nie mówi nie strzelaj, nie blokuj agresji, ale nagradza coś innego. Ciche podejście jest łatwiejsze. Hakowanie jest bardziej efektywne, a gadżety rozwiązują problemy szybciej niż broń. No i zaczynasz to wybierać. Moment przełamania, kiedy łapiesz się na tym, że grasz inaczej niż na początku planowałeś. Nie dlatego, że musisz, tylko dlatego, że tak jest lepiej. System, który zachęca, bo gra nie zabiera ci opcji. Ona sprawia, że jedna z nich jest bardziej naturalna i nawet nie czujesz, kiedy przestajesz eksperymentować, a zaczynasz optymalizować. I to jest klucz, bo manipulacja tutaj nie jest brutalna, jest wygodna. Gra daje ci narzędzia, ale bardzo subtelnie pokazuje, tym będzie ci się grało najlepiej. A efektem, masz wrażenie, że to twój styl gry, twoje decyzje i twoje podejście, ale zostało ono delikatnie ukształtowane. A po latach Watch Dogs 2 to przykład gry, która daje ogromną swobodę, ale bardzo sprytnie kieruje tym, jak z niej korzystasz. Plusy: dużo możliwości, różne style gry, świetne wykorzystanie systemów. Minusy: niektóre podejścia mniej opłacalne, może ograniczać kreatywność i system faworyzuje jeden styl. A dla kogo? Dla ludzi, którzy lubią eksperymentować, ale też zauważać, jak gra na nich wpływa. Mieliśmy grę, która delikatnie kieruje twoim stylem, to teraz coś jeszcze bardziej ekstremalnego. Gra, która daje ci bardzo dziwny system i sprawia, że zaczynasz robić rzeczy, których normalnie byś nie zrobił. Death Stranding.
Gra, która daje ci bardzo prosty cel, ale po drodze zmienia to, jak myślisz i jak grasz. Ta gra na papierze brzmi absurdalnie. Chodzisz i nosisz paczki. Serio. I kiedy to słyszysz, pierwszy raz myślisz, co w tym w ogóle wciągającego? Wcielasz się w kuriera w świecie po katastrofie, gdzie ludzie są od siebie odcięci. Twoim zadaniem jest łączyć ich na nowo. Nie przez walkę, tylko przez dostarczanie. Na początku wszystko wydaje się powolne. Idziesz, uważasz na teren, balansujesz i to jest dziwne, bo gra nie daje ci klasycznej akcji. Nie daje ci ciągłej adrenaliny. Daje ci proces. I tu zaczyna się zmiana, bo zaczynasz zwracać uwagę na rzeczy, które normalnie ignorujesz. Nachylenie terenu, ciężar, trasę, zaczynasz planować. A moment przełamania, kiedy orientujesz się, że grasz zupełnie inaczej niż w innych grach. Nie pędzisz, nie ryzykujesz bez sensu, zaczynasz być ostrożny i to nie dlatego, że gra cię zmusza, tylko dlatego, że tego nauczyła. System, który cię kształtuje. Budujesz drogi, stawiasz struktury, korzystasz z tego, co zostawili inni gracze. I nagle zaczynasz myśleć długoterminowo. Nie jak przejść misję, tylko jak ułatwić sobie i innym życie. I to jest najmocniejsze, bo gra zmienia twoje podejście. Zaczynasz pomagać, planować, zaczynasz grać spokojnie i nawet nie wiesz, kiedy to się stało. A efekt, masz wrażenie, że to dalej ty grasz. Twoje decyzje, twoje ruchy, ale twoje myślenie się zmieniło. A po latach Death Stranding to jedna z najbardziej unikalnych gier ostatnich lat, bo nie tylko daje doświadczenie, ale zmienia sposób, w jaki grasz. Plusy: unikalny gameplay, silny klimat, oryginalne podejście do rozgrywki. Minusy: wolne tempo, nie dla każdego i może wydawać się monotonne. A dla kogo? Dla ludzi, którzy chcą czegoś innego niż standardowa gra akcji. No a skoro mieliśmy grę, która zmienia twoje zachowanie i sposób myślenia, to teraz coś bardziej klasycznego, ale równie podstępnego. Gra, która daje ci zadania i sprawy do rozwiązania, ale bardzo sprytnie wpływa na to, jak oceniasz ludzi. L.A. Noire. Where every man can own his own home and have room to breathe and not be overlooked by his neighbors. A city where a man's home is his castle. A quarter acre of the dream made possible by victory. Gra, która sprawia, że myślisz, że czytasz ludzi, a tak naprawdę uczy cię, jak masz ich oceniać. Ta gra daje ci bardzo prostą rolę. Masz oceniać ludzi, kto kłamie, kto mówi prawdę, kto coś ukrywa i brzmi to jak coś, co robisz intuicyjnie. Wcielasz się w detektywa w Los Angeles, lat 40. Przesłuchujesz świadków podejrzanych, analizujesz ich zachowanie, patrzysz na twarz, słuchasz tonu głosu i podejmujesz decyzję. Na początku grasz na wyczucie, obserwujesz mimikę, zastanawiasz się, kto jest nerwowy, kto unika wzroku i próbujesz być sprytny. No i to działa przez chwilę. Bo gra ma swój system, nie wszystko co wygląda jak kłamstwo jest kłamstwem, a nie wszystko co brzmi pewnie jest prawdą i zaczynasz się mylić. A moment przełamania, kiedy orientujesz się, że twoja intuicja nie zawsze działa i zaczynasz szukać schematów. Uczenie się gry, zaczynasz patrzeć inaczej, nie tylko na twarz, na to jak gra interpretuje zachowania. Zaczynasz rozumieć, że gra ma swój sposób oceniania ludzi i zaczynasz się do niego dostosowywać. I to jest klucz, bo przestajesz oceniać ludzi po swojemu. Zaczynasz oceniać ich tak, jak chce gra. I nawet tego nie czujesz. Masz wrażenie, że się uczysz, że jesteś coraz lepszy, ale tak naprawdę uczysz się systemu. A efekt? Masz poczucie kontroli, masz poczucie, że ogarniasz, ale twoje decyzje są już ukształtowane. A po latach ta gra to świetny przykład gry, która daje ci rolę, ale jednocześnie uczy cię, jak masz ją odgrywać. Co do minusów, oryginalny system przesłuchań, klimat noir, ciekawe podejście do narracji. Minusy, nieintuicyjne momentami decyzje, schematyczność systemu i może frustrować. A dla kogo? Dla ludzi, którzy lubią gry detektywistyczne i analizowanie zachowań. I właśnie takie są gry, które myślą za ciebie. Nie mówią ci wprost, co masz zrobić, ale sprawiają, że sam zaczynasz to robić. Czasem przez emocje, czasem przez systemy, przez świat, który cię otacza. I najciekawsze jest to, że bardzo często nawet tego nie zauważasz. Daj znać w komentarzu, która gra najbardziej sterowała twoimi decyzjami, a dopiero po czasie to zauważyłeś. A jeśli materiał ci się spodobał, zostaw lajka, suba, komentarz. Arigato za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.